żeby nie popełniać tego błędu hypu, żeby nie popełniać tego, że my chcemy sztuczną inteligencję mieć tutaj, bo konkurent ma ją, na zaraz ucieknie, to jednak ten ekspert dziedzinowy nam powie, jakie są strategiczne możliwości tej technologii. Mimo że to zrobił pracownik, nawet zrobił to świadomie, to odpowiedzialność jest organizacyjna. I może to zrobić prosto jednym promptem. No i z jaką dozą prawdopodobieństwa prezes urzędu do mnie przyjdzie? No z dozą prawdopodobieństwa, której nie jesteśmy w stanie wyszacować. Propagacja informacji o naruszeniu jest niekontrolowana, jest poza organizacją. To może zrobić podmiot, który dotknięty jest naruszeniem, to mogą zrobić media. Przez to, że te narzędzia substytuują nasze procesy myślowe, pozbawiamy się umiejętności samodzielnego myślenia. Biorąc pod uwagę ten krajobraz regulacyjny i tę układankę, tę puzzle, którą na stole ma organizacja, która przymierza się do wdrożenia. Jesteśmy na etapie projektowania, na etapie uwzględniania privacy by design w pewnym pomyśle, kiedy jeszcze możemy sterować pewnymi parametrami tego pomysłu i jakby uszyć go na miarę też zgodności z przepisami, co byłoby stanem idealnym. To z perspektywy organizacji, jak zbudować zespół, czy jak ułożyć ten proces już wykonawczo, operacyjnie? Z Twojego doświadczenia, co się najlepiej sprawdza? Czy to są duże zespoły interdyscyplinarne, czy to są takie prace projektowe, które wymagają dużego zaangażowania ekspertów zewnętrznych, bo organizacje nie mają wystarczającego zasobu wiedzy eksperckiej wewnątrz i muszą sięgać gdzieś dalej. Czy duża, dojrzała organizacja jest w stanie zrobić to samodzielnie, a jeżeli tak, to kto musi być zaangażowany w taki zespół, który będzie w stanie ten projekt skutecznie przeprowadzić? Myślę, że mamy dwie płaszczyzny do tej dyskusji. Jedna płaszczyzna to oczywiście ma charakter generalny, a zatem podobnie jak sztuczna inteligencja obcina pewne obszary indywidualne, ale drugi jednak bardziej zindywidualizowany. I od tego drugiego chyba bym zaczął, a mianowicie projekt projektowi nierówny i organizacja organizacji nierówna. Tego, czego nie powiedzieliśmy, to, że wszystkie te przepisy, AI Act czy RODO, ale te przepisy szczegółowe również, one nie dotyczą dużych przedsiębiorstw, one dotyczą wszystkich przedsiębiorstw, one dotyczą w ogóle wszystkich aktorów na rynku, wszystkich organizacji, które chciałyby myśleć o wdrożeniu. I pomijając pewne niuanse, nie ma tam specjalnych różnic. Dopiero teraz tak naprawdę rozpoczęła się dyskusja od listopada tego roku nad rozluźnieniem tych przepisów, nad przeniesieniem, i to chyba też warto powiedzieć, przeniesieniem momentu rozpoczęcia obowiązywania AI Actu w tej części dotyczącej systemów wysokiego ryzyka na później. One mają obowiązywać odpowiednio od 2 sierpnia tego roku i 2 sierpnia kolejnego roku, pomijając szczegóły, kiedy, ale harmonogram miał być taki. Komisja Europejska chce je przesunąć do końca 2028 roku, więc mamy, to znowu pewne uproszczenie jest oczywiście, ale bardzo przesunąć właśnie po to, żeby znieść obciążenie regulacyjne. Więc mamy do czynienia z pewnym paradoksem komunikacyjnym tu moim zdaniem, ale to zostawiając, ta logika trochę jednak dostrzega problematyczność wdrożenia, zwłaszcza w mniejszych organizacjach. I chyba to jest ten link do Twojego pytania, że mniejsze organizacje w sposób naturalny dysponują i mniejszymi budżetami wdrożeniowymi, i mniejszymi zespołami, a zatem mniejszymi generalnie zasobami do tego, żeby duży projekt wdrożeniowy, który miałby być transformacyjny dla organizacji, samodzielnie wdrożyć. Więc w takich organizacjach oczywiście sięgnięcie do ekspertów zewnętrznych, dziedzinowych najpierw, byłoby tu kluczowe. Dziedzinowych dlaczego? No, bo żeby nie popełniać tego błędu hypu, żeby nie popełniać tego, że my chcemy sztuczną inteligencję mieć tutaj, bo konkurent ma ją, na zaraz ucieknie, to jednak ten ekspert dziedzinowy nam powie, jakie są strategiczne możliwości tej technologii. Czy ona nam w ogóle będzie służyć do czegoś. A do tego, żeby on nam to powiedział,
potrzebuje zasób z wewnątrz organizacji, który rozumie jej funkcjonowanie. Więc modelowy sposób podejścia do wdrożenia jest taki, że pierwszym krokiem jest zrobienie warsztatu łączącego te dwa światy. Świat dostępnej technologii i świat procesu po stronie organizacji, procesów biznesowych, organizacyjnych, w zależności od tego, z jaką organizacją mamy do czynienia. Po to, żeby powiedzieć, jakie są narzędzia lub potencjał opracowania narzędzia i do jakiego procesu, czy jakiego fragmentu procesu biznesowego można je włożyć i z jaką korzyścią potencjalną możemy wtedy mówić. Bo na podstawie tego podjęta zostanie świadoma decyzja, czy w ogóle postępować dalej. To są pytania zerowe. Bardzo fajne pod kątem pytań zerowych jest opracowanie wprawdzie nie dotyczące AI Actu, chociaż nad nimi, uchylając rąbka tajemnicy, właśnie pracujemy w zespole prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i one się pojawią na rynku za niedługo, po to właśnie, żeby rynkowi w tych pierwszych pytaniach pomóc, żeby powiedzieć go, no go, czy jesteśmy organizacją, która jest w ogóle w stanie to zrobić, czy mamy odpowiedni zasób do tego, czy obszar wykorzystywania jest sensowny, a nie zakazany, czy w ogóle jest to możliwe i tak naprawdę o co zapytać. Więc pytania zerowe są na tym pierwszym etapie warsztatowym kluczowe do postawienia. Jak już je przejdziemy, czyli wiemy, że jest jakaś technologia, którą możemy użyć, rozumiemy, do jakiego części procesu biznesowego naszej organizacji ją włożyć, to wtedy musimy obudować to jeszcze innymi aspektami. O jednym już rozmawialiśmy, czyli czy posiadamy dane. Jeśli nie posiadamy danych albo są one nieustrukturyzowane, to data scientista potrzebujemy, który wie, jak przygotować dane w naszej organizacji do celów trenowania takiego modelu. A zatem mamy pewien etap w procesie, w którym musimy to zrobić. Jesteśmy w stanie ocenić jego zakres, długość, no i koszt oczywiście wdrożeniowy. No i do tego jeszcze dodajemy specjalistów szeroko rozumianego compliance, powiedziałbym. Więc pewnie pojawiają się tutaj prawnicy. Chciałbym powiedzieć, że w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby prawnika nie było w takiej sytuacji, ale oczywiście to nie musi być zasób zewnętrzny, tylko może to być zasób wewnętrzny. To jest kwestia Ale znowu... faktycznie bez tego obszaru ciężko sobie Bez obszaru wyobrazić compliance'owego, no trudno sobie wyobrazić to, bo bezpieczne ostatecznie prowadzenie. mamy regulację, o której mówiliśmy. Ona nie jest bardzo skomplikowana, ale ona jest tylko złożona. Ale nie jest też zbyt czytelna dla innych specjalistów zajmujących się tym tematem od strony technicznej, czy chociażby projektowej, tak? No, Myślę, że to jest tutaj klucz. Znaczy, jak z każdą dziedziną specjalizacyjną, ma ona swoją specyfikę. W związku z tym te kompetencje z tego zakresu no, grają jakąś rolę. Tutaj będziemy mieli oczywiście do czynienia również ze specjalistami z cyberbezpieczeństwa, no bo te narzędzia mają olbrzymi potencjał bardzo specyficznych dla nich zagrożeń, występujących z uwagi na sposób ich funkcjonowania i to są zagrożenia tak płynące od strony infrastruktury, jak i od strony wykorzystywania tychże narzędzi, między innymi, nie wiem, prompt injection. Polecam zabawę z modelem Gandalf do odkrywania haseł. Ona pokazuje naprawdę w bardzo szkolny sposób, jak poprzez odpowiednie promptowanie wydobywać informacje z modelu, co potencjalnie z perspektywy naszej organizacji może być ujawnieniem informacji, których nie chcemy ujawniać. Więc te specyfiki działania modelu trzeba zrozumieć, również właśnie pod kątem zagrożeń, nie tylko korzyści, ale i negatywnych aspektów. No i będziemy mieli naturalnie, myślę, nie mówiąc o zespole projektowym, który jest tutaj zupełnie oczywisty, czyli w zespole IT najczęściej, będziemy mieli również do czynienia, czy to jest dosyć złożony proces, z procesowcami, którzy dobiorą odpowiednią metodologię procesową do tego, czy projektową do tego, żeby ten projekt się udał, rozliczają go etapami, czy wraz z osiąganymi celami. Obojętnie to zależy od metodologii. Tutaj warto pamiętać o pewnej cesze sztucznej inteligencji, a mianowicie iteracyjności. Jak patrzymy na cykl życia sztucznej inteligencji, to ona ma swoją specyfikę i zrozumienie jej pozwoli też na odpowiednie zaprojektowanie. Więc tak, zespół w jakimś sensie musi być interdyscyplinarny. Zaangażowanie poszczególnych aktorów będzie różne na różnych etapach
czyli od formułowania wymagań, jak już mamy sformułowane wymagania i tutaj prawnicy, to przełożenie tych wymagań na wymagania projektowe jest pewną rolą zaangażowania prawnika, ale który rozumie technologię, ale ostatecznie to technologia tu z tyłu ma zrealizować założenie prawne dotyczące właśnie odpowiedniej jakości danych czy wyjaśnialności modelu. To, co jest związane z bardzo powszechnie w kontekście sztucznej inteligencji określane jako niewyjaśnialność, czyli jako czarna skrzynka sztucznej inteligencji, no znowu też musimy pamiętać o pewnej specyfice. No nie wszystkie modele takie są. Rzeczywiście sieci neuronowe mają taką specyfikę z uwagi na sposób ich trenowania i trudności z odkrywaniem przyczynowości, czyli tego, w jaki sposób doszły do ustalenia relacji pomiędzy danymi na etapie trenowania. Natomiast to nie oznacza, że nie jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeb wyjaśnialności z perspektywy regulacji, bo są systemy, które substytuują to przez na przykład odpowiednie promptowanie, wyciąganie pewnych tendencji działania tego modelu, które już pozwalają na osiągnięcie celów regulacyjnych, bo znowu pamiętajmy, wyjaśnialność nie jest celem samym w sobie, ona musi czemuś służyć. Więc stawiając sobie takie pytania, dobieramy rozwiązania projektowe. No jak już mamy dobierane rozwiązania projektowe, to potem muszą one zostać w odpowiedni sposób zaimplementowane w procesie, czy technologicznie rozwiązane, a zatem na etapie wykonawczym, czasami pisania kodu, a czasami dobierania narzędzia, czy określania różnych procedur. I tu znowu będzie różne zaangażowanie interesariuszy, no a potem przechodzimy do etapu testowania, który w kontekście sztucznej inteligencji jest w ogóle kluczowy, no bo on ma odkryć, czy to, co zaplanowaliśmy, rozwiązania, które wdrożyliśmy, antybiasowe, związane z wyjaśnialnością, z efektywnością działania modelu, z poziomem prawidłowości jego funkcjonowania, będą wystarczające do obszaru, w którym chcemy go użyć, no bo znowu będą obszary, gdzie chcemy wygenerować treść na media społecznościowe, a będą obszary, gdzie będziemy chcieli rozpoznać obraz z badań neurologicznych, na przykład dla celów diagnostyki medycznej, co patrząc z perspektywą impaktu ma zupełnie inne znaczenie i stąd rozwiązania projektowe, które mają zagospodarować ryzyka wynikające z użytku, będą diametralnie inne, bo nie będą musiały być tak ścisłe, tak wysoka sprawdzalność, nie wiem, udział czynnika ludzkiego w procesie decyzyjnym, czyli w innym miejscu byśmy włożyli w procesie system sztucznej inteligencji, on miałby nam podpowiadać, a nie wykonywać decyzji za nas. Więc to są decyzje projektowe, które właśnie mają znaczenie, a na etapie testowania oddziaływać będą na skuteczność tego modelu i ostatecznie decyzje o tym, czy go upubliczniać, komercjalizować bądź wdrażać w organizacjach. To, o czym mówimy, to jest jeden pomysł, jedna droga, jedno wdrożenie, ale nad tym wszystkim powinien jednak w organizacji być jakiś parasol pewnych zasad stosowania tego typu rozwiązań i jakaś ogólna polityka dopuszczalności czy układania takich projektów powinna się na pewnym etapie w organizacji pojawić. I w sferze takich regulacji wewnętrznych, co Ty widzisz jako takie must have, jako taki punkt, który powinien się pojawić i który musi się zadziać chyba zanim w ogóle zaczniemy te pomysły weryfikować i próbować dobierać do nich odpowiednie rozwiązania? To nie jest proste pytanie, bo znowu mamy zbyt duże spektrum działania, żeby powiedzieć, że potrzebujemy jakiś dokument. W kontekście AI-owym, podobnie jak w RODO, dokumentacja jest wynikiem refleksji jakiejś. Ona ma czemuś nam służyć, czyli zagospodarować jakieś ryzyko organizacyjne. I gdybyśmy na dokumentację patrzyli wyłącznie z tej perspektywy, a nie jako wymóg compliance'owy, czyli musimy to mieć, bo przepis tego wymaga, to dojdziemy bardzo szybko do przekonania, że potrzebujemy taką dokumentację, która zaspokaja jakąś potrzebę, jakieś ryzyko organizacyjne. I zaczęliśmy rozmowę naszą od Shadow AI i patrząc z perspektywą organizacyjną, jest to ryzyko dla danych naszej organizacji, już nie mówię
o kwestiach reputacyjnych, czy związanych z tajemnicą czy ochroną danych osobowych, ale multiplikacja informacji, wycieki informacji, czyli w konsekwencji jednak mówimy o tajemnicy przedsiębiorstwa w jakimś sensie, ale tutaj polityka korzystania ze sztucznej inteligencji ma właśnie ten problem zabezpieczeń, czyli diagnozujemy ryzyko nieautoryzowanego wykorzystywania technologii, w związku z tym to ryzyko rozwiązujemy tym, że po pierwsze podejmujemy decyzję wdrożeniową, bo ewidentnie taka potrzeba jest, a skoro podejmujemy decyzję wdrożeniową, czyli wybraliśmy narzędzia, przetestowaliśmy w ograniczonym jakimś zakresie, czyli w jakiejś takiej formie piaskownicy, po to, żeby nie na danych produkcyjnych, nie od razu na dużym impakcie oddziaływania, tylko stwierdzić, czy jesteśmy w stanie to narzędzie wykorzystywać przy kształtowaniu świadomości pracowników w sposób, który zmieni proces, który uefektywni go, to w takiej sytuacji mamy założone i wdrożone narzędzie, które ma zastąpić te narzędzia wykorzystywane oddolnie i wtedy możemy powiedzieć pracownikowi, wdrażając tą technologię, że drogi panie, masz tutaj technologię, która zagospodarowuje tą potrzebę, którą realizowałeś sobie poprzednio tam w sposób nieautoryzowany, ale pamiętaj, że tych tamtych modeli to już nie możesz wykorzystywać, bo one łamią tutaj te zasady. Jeśli natomiast odwrócimy logikę i bez tej decyzji zarządcy dotyczącej wdrażania zakażemy wykorzystywania tych modeli, to będzie wyłącznie pozorne działanie. Bo jestem o tym nie tyle święcie przekonany, co z praktyki to widzimy, że jeśli, i o tym wspominaliśmy, że jeśli organizacja będzie działała wyłącznie przez zakazy, to nie jest w stanie wywrzeć impaktu na pracowników, bo korzyść płynąca z tego, że wykorzystuję i ułatwiam sobie pracę, istnieje, ona będzie istniała, w związku z tym pracownicy będą to wykorzystywać, może nawet ryzykując utratę, w zależności od treści polityki, utratę zatrudnienia. Więc to nie jest droga. Ta droga jest właśnie przez świadome wdrażanie tej technologii, skoro potrzeba jest. I ta polityka, o której tutaj wspomnieliśmy, no to właśnie dotyczy, bo ona będzie nam rosła wraz z paletą narzędzi, które będziemy chcieli wykorzystywać, bo ten konkretne rozwiązanie mówimy najczęściej o modelach generatywnych, które rzeczywiście jakiś fragment pracy biurowej czy analitycznej nam mają ułatwiać, no ale przecież nie tylko tutaj i nie tylko takie wdrażamy rozwiązania. Wielokrotnie nawet nie wiemy, że komponenty sztucznej inteligencji zaszyte są w rozwiązaniach, które dzisiaj już wykorzystujemy. W związku z tym przy każdym takim wdrożeniu jakiś komponent wiedzy, którą musimy propagować w organizacji, będzie. I generalnie tego typu dokumenty, jak polityki, instrukcje z tym związane, procedury, służą właśnie temu, żeby pracownik wiedział, jak ma postępować. One nie są po to, żeby były same w sobie, tylko mają ograniczać się do tego, co jest niezbędne do przekazywania pracownikowi określonej wiedzy czy sposobu postępowania. No a potem ewentualnego rozliczenia. Czyli oni mają bardzo funkcjonalny charakter. Więc tak, to oczywiście musi być. Uprzednia do tego są wszystkie procesy wdrożeniowe, w związku z tym też inwentaryzacja infrastrukturalna tego, co wykorzystujemy, jest tutaj kluczowa. Świadomość wykorzystywania tychże modeli, no bo specyfika właśnie probabilistyki będzie występowała, a zatem ryzyka związane z nieprawidłowością decyzji, nadzorem nad tymi decyzjami będą się tutaj musiały pojawiać. To z kolei bardzo silnie związane jest z komponentem analitycznym, analizą ryzyka, która jest zawarta zarówno w akcie w sprawie sztucznej inteligencji, jak i w RODO. W ogóle rozwiązania nowotechnologiczne, regulacyjne stoją na analizie ryzyka, więc to jest to komponent w jakimś sensie dokumentacyjny, który utrwala naszą refleksję na temat tego, dlaczego proces projektowy wyglądał w taki sposób, dlaczego to, a nie inne narzędzie wdrożyliśmy, jakie wdrożyliśmy zabezpieczenia, no właśnie, gdzie umieściliśmy człowieka w cyklu, dlaczego ten poziom wyjaśnialności został określony, czy nie. I wszystkie one mają perspektywę humanocentryczną, czyli oddziaływania
oddziaływania na człowieka. Oczywiście organizacja robi analizę ryzyka nie tylko tą perspektywą, również impaktu organizacyjnego, natomiast te regulacje odnoszą się do tego aspektu, o którym nie możemy zapomnieć. Nie możemy się skupiać wyłącznie na celu biznesowym, jednak na impakcie, czy to społecznym, czy indywidualnym będziemy musieli się skupić. Więc to jest taki blok zagadnień, a jak już to mamy ustrukturyzowane, no to tą wiedzę musimy roznieść na pracowników, czyli ich przeszkolić. To są moim zdaniem podstawowe elementy. Nie odnoszę się do wymogów jak to, no bo one są sformułowane, więc one tak naprawdę wypełniają nam treścią te dokumenty w pewnym zakresie, natomiast to jest podstawa i bezwzględny must have. I jeżeli ta chęć wdrożenia rozwiązania, ta korzyść będzie na tyle kusząca, że pominiemy ten aspekt choćby analizy ryzyka, ustrukturyzowanej, udokumentowanej analizy, którą dojrzała organizacja już i tak powinna mieć z perspektywy RODO, jeśli mówimy o procesach, w których dane się pojawiają, także już część tej pracy domowej powinna być odrobiona w większości organizacji. Nie, no we wszystkich organizacjach, ale prawda jest zupełnie inna, ale tak. Dokładnie, bo wiemy, jak wygląda rzeczywistość. Natomiast jakie są ryzyka i jaka odpowiedzialność może spoczywać na organizacji, która przeskoczyła ten etap i to wdrożenie było takim, czy zastosowanie, może nawet nie wdrożenie, ale zastosowanie było takim zastosowaniem doraźnym, tak to delikatnie nazwijmy. Patrzymy perspektywą korzyści, a nie perspektywą konsekwencji. Jeśli mamy popatrzeć perspektywą konsekwencji z kolei, no to tak naprawdę niewiele się zmienia. Znaczy, dotychczasowe przepisy mają swoją paletę konsekwencji. Na pierwsze czoło w tym kontekście wysuwa się tutaj oczywiście RODO ze swoją paletą barw różnych, czy karami pieniężnymi. Nimi niespecjalnie nie ma co epatować, ale można z ciekawości sięgnąć do corocznego publikowanego zestawienia DLA Piper, jeśli chodzi o kary nakładane na różne przedsiębiorstwa w związku z procesami przetwarzania danych osobowych. Wdrażanie nowych technologii, nowych narzędzi to jest element kontekstowy procesu przetwarzania danych osobowych, więc jeśli ono następuje źle i następuje w związku z tym wyciek danych właśnie, no bo w sposób niekontrolowany wpuściliśmy narzędzia i rozpropagowaliśmy dane z naszej organizacji, mimo że to zrobił pracownik, nawet zrobił to świadomie, to odpowiedzialność jest organizacyjna. I może to zrobić prosto jednym promptem, jedną akcją, to nie musi być działanie złożone, długotrwałe. Tak, bo ma ochotę zrobić statystyki wynagrodzeń i fluktuacji wynagrodzeń w roku, w związku z tym wrzuca Excela z wynagrodzeniami wszystkich pracowników po to, żeby opracować raport dla zarządu. I poszła w świat. Więc i naturalnie oczywiście mówimy w tej opcji nieautoryzowanego wykorzystywania tychże narzędzi, bo da się to zrobić prawidłowo, w ten sam sposób w tym sensie, tylko że da się to zalegalizować. Natomiast niestety jest to odpowiedzialność, patrząc z perspektywą organizacji niestety, jest to odpowiedzialność organizacji. Znaczy przymykanie oka na takie rzeczy nie spowoduje, że będę mógł powiedzieć, przecież to pracownik zrobił i to nawet jego wina umyślna jest. Ja mu zakazałem, on to zrobił. Sorry. To tak nie zadziała. I tak nie zadziała zarówno patrząc z perspektywą aktu w sprawie sztucznej inteligencji, jak i nie zadziała dokładnie tak samo z RODO. No i mamy oczywiście tam działania nadzorcze dotyczące działań korekcyjnych, które należy wdrożyć. Opracowania analizy ryzyka na przykład, albo zakazanie wykorzystywania narzędzi, to też jest w palecie uprawnień prezesa Urzędu Ochrony Danych. No a w sytuacjach ekstremalnych kary pieniężne. Taki sam aparat, myślenie o tym jest też obecne w akcie w sprawie sztucznej inteligencji. No tylko tutaj na razie nie mamy czym się pochwalić, dlatego że po pierwsze rozporządzenie nie obowiązuje, ale jeszcze tak naprawdę w tej części dotyczącej systemu wysokiego ryzyka, bo tak naprawdę tutaj jest clue, ale przede wszystkim nie mamy polskiej ustawy wdrożeniowej, która dopiero określi organ nadzorczy,
który będzie nakładał kary w polskim systemie prawnym. No niby ona ma być za rogiem, ta ustawa już zaraz ma trafić do Sejmu, no ale nadal jej jeszcze nie widzimy. Na to nakłada się ta dyskusja o w ogóle przeniesieniu obowiązywania tej części przepisów aktu w sprawie sztucznej inteligencji, z którymi karanie miałoby być najbardziej związane, czyli z funkcjonowaniem wymogów dotyczących systemu wysokiego ryzyka. No i oczywiście dochodzi do tego paleta roszczeń odszkodowawczych, reputacyjnych konsekwencji, ujawnienie tajemnicy, no potencjalnie oczywiście tam, gdzie mamy tajemnice służbowe, sektorowe, no potencjalnie będziemy mieli do czynienia z odpowiedzialnością, tam sankcjami, czy to natury dyscyplinarnej, czy natury karnej wręcz. No a przy ujawnieniu danych kontrahenckich na przykład i umowach poufności potencjalne kary z tychże umów wynikające, więc paleta różnych konsekwencji jest olbrzymia i w żadnym przypadku, bo to często ta dyskusja pomiędzy korzyścią a sankcją ma jednak uzasadnienie biznesowe, albo przynajmniej toczona jest biznesowo, no z jaką dozą prawdopodobieństwa prezes urzędu do mnie przyjdzie? No z dozą prawdopodobieństwa, której nie jesteśmy w stanie wyszacować. To jest po prostu odpowiedź na to pytanie. Dlaczego? Dlatego, że propagacja informacji o naruszeniu jest niekontrolowana, jest poza organizacją. To może zrobić podmiot, który dotknięty jest naruszeniem, to mogą zrobić media, bo wyciek był publiczny, to mogę wreszcie zrobić ja sam jako organizacja, bo mam obowiązki zgłoszeniowe związane z naruszeniem ochrony danych osobowych choćby. I takim klasycznym przykładem, że tą ścieżką to się może zadziać, jest przecież decyzja w sprawie Morele.net, która przetoczyła się przez wszystkie instancje w jedną i w drugą stronę. Ostatecznie zakończyła się wyrokiem, nie wyrokiem, tylko decyzją sankcyjną podwyższającą pierwotną karę, a źródłem czy przyczyną, głównym powodem, dla którym ta decyzja jest taka, a nie inna, jest między innymi to, że nie została udokumentowana analiza ryzyka, że zostały podjęte jakieś działania wdrożeniowe nawet, ale nie wiadomo dlaczego one są takie, a nie inne i tego nie pokazał administrator. I tu nie chodzi właśnie znowu o zrobienie 1000 kwitów, tylko o utrwalenie decyzji projektowych, a nie po prostu ich podejmowanie. Więc one muszą być na jakichś czynnikach oparte, a te czynniki regulacyjnie są po prostu określone, więc ta refleksja jeśli patrzymy znowu odnosząc się do tego procesu wdrożeniowego Data Protection by Design, to jak mamy regulację, ten etap określenia wymogów regulacyjnych, ale nawet wewnątrzkorporacyjnych określony, no to mamy łącznik, mamy wymóg A, rozwiązanie projektowe B. To rozwiązanie projektowe B zostało zaimplementowane w ten sposób, przetestowane w ten sposób. I w tej procedurze to wszystko jest jasne. Oczywiście nie trzeba do tego zrobić kwitu opisowego, ale częściowo oczywiście to refleksji, jak najbardziej, że wybraliśmy to z takich rozwiązań i to jest najbardziej adekwatne, bo na przykład przetestowane, ale sam proces ustrukturyzowany w ten sposób nam będzie pokazywał, dlaczego decyzja projektowa została podjęta w taki, a nie w inny sposób. Ja często się nadal spotykam z takim podejściem, że ta analiza ryzyka to jest takie wróżenie, kiedy zdarzy się kiedy ziści się, zmaterializuje określone zagrożenie i kiedy faktycznie gdzieś nam się potknie noga, a tak naprawdę bardzo ważnym elementem tej analizy, który chyba daje największe korzyści dla organizacji, jest przyjrzenie się temu krajobrazowi danego procesu i postawienie w nim odpowiedniej blokady wcześniej. My nie czekamy, żeby się ziściło to, o czym piszemy i co dokumentujemy, tylko szukamy rozwiązań, które nam uszczelniają ten łańcuch ochrony. I to jest bardzo istotny element rozliczalności. Jeżeli później spotkamy się z jakimś zarzutem, czy to już w procesach czysto rodowskich, tak to nazwijmy, czy przy wykorzystaniu rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję, to bardzo istotnym elementem jest to, że my jesteśmy w stanie wytłumaczyć się z konkretnych, drobnych decyzji w tym projekcie. I to jest klucz. Dojrzałym to jest wdrożeniu... klucz przy analizie ryzyka. Świetne jest to orzeczenie z grudnia 2023 roku dotyczące Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczące tego, czym w istocie jest analiza ryzyka w RODO, gdzie podkreśla Trybunał,
że my tu mówimy o systemie zarządzania ryzykiem. To nie chodzi o to, żebyśmy wdrożyli rozwiązanie, które zagwarantuje w każdych warunkach bezpieczeństwo przetwarzania, ale że popełniliśmy refleksję na temat scenariuszy, które mogą się ziścić i które zabezpieczamy, no bo on może się ziścić. On jest potencjalnie możliwy do wystąpienia. To jest nic innego jak tak naprawdę przeniesienie na grunt regulacyjny oceny ryzyk biznesowych, czy w coś się angażować, czy nie. Logika jest dokładnie taka sama. Wątków wokół projektów związanych z AI jest mnóstwo, ale na zakończenie chciałabym Cię zapytać, czy Ty jako konsument albo jako ekspert wspierający różnego rodzaju organizacje i wdrożenia widziałeś taki projekt czy takie rozwiązanie, które oceniłbyś jako takie totalne wow, które patrząc z perspektywy całego procesu uznałbyś za modelowe, wzorcowe i czy taka realizacja bezpieczna, biznesowo opłacalna, odpowiednio wpisana w schemat działania organizacji jest możliwa? I czy już się dzieje? Czy to jest jeszcze lekcja do odrobienia? Jesteśmy na etapie transformacyjnym na pewno. Tak jak powiedziałem na początku, druga połowa zeszłego roku jest właśnie takim sygnałem, że to się zaczyna dziać. Pierwsza połowa zeszłego roku to jest podsumowanie, które pojawiło się w październiku czy we wrześniu, badań MIT dotyczących skuteczności wdrożenia. No i tam refleksja jest zgoła przeciwna, prawda? Tam mówimy o 95% nieudanych projektów wdrożeniowych, znaczy nieudanych z perspektywy koszt versus efektywność. No ale jednak 5% tam się pojawiło, więc jakiś sygnał, patrząc perspektywą wsteczną, był. Przez to, że organizacje zaczęły myśleć o ustrukturyzowanym podejściu do wdrożenia, moim zdaniem światełko się tutaj pojawiło, a patrząc z perspektywą doradcy, ja śledzę te projekty, które w sposób imponujący są prowadzone i bardzo ciekawe pytania sobie organizacja stawia, też te związane z technologią i jej rozwojem, bo jednym z komponentów problematycznych w ogóle w tych procesach jest to, że one, zwłaszcza przy dużych organizacjach, zajmują czas. To jest naturalny sposób. Natomiast pomiędzy startem projektu a jego dowiezieniem w trakcie procedury tworzenia, postęp technologiczny, zgodnie z prawem Kurzweila, czy Mura najpierw, a potem Kurzweila, jest tak szybki, że de facto jesteśmy na końcu procesów trochę w innej rzeczywistości technologicznej. I w części tych procesów już obserwuję, jak to jest zagospodarowywane, jak patrzy się, i dlatego też większość z tych procesów ma charakter agile'owy, a nie ustrukturyzowany od A do Z, że na początku wiemy, co dokładnie na końcu będzie. Nie. Jednak one są dostosowywane do tego, co jest w potencjale technologicznym z biegiem czasu dostępne, w potencjale technologicznym z biegiem czasu dostępne, więc są projekty, które warto śledzić. Zresztą nawet patrząc z perspektywą konsumenta, każdy miesiąc przynosi nowe rozwiązania, które otwierają mi usta. Więc w bardzo ciekawych, niech to nie będzie przekleństwo, w bardzo ciekawych czasach żyjemy, patrząc technologicznie i coraz większy użytek zarówno osobisty dla po prostu ułatwienia sobie życia, jak i gospodarczy mamy, ale taką myślę, chciałbym przynajmniej jedno z podsumowań stworzyć. W zeszłym tygodniu miałem dla licealistów takie wystąpienie, wykład wprowadzający o sztucznej inteligencji. I jednym z przerażających niestety efektów wykorzystywania konsumenckiego, ale również wewnątrzorganizacyjnego w niektórych obszarach jest efekt budowania długu kognitywnego. To jest efekt, w który pozbawiamy się przez to, że te narzędzia substytuują nasze procesy myślowe, pozbawiamy się umiejętności samodzielnego myślenia. I to już jest bardzo silnie obserwowane. Jeśli będziemy zbyt polegać na tego typu narzędzia, które nam ułatwiają życie, no i wyłączymy
krytyczne myślenie, no, skończymy no, w jakimś horyzoncie czasowym bardzo ograniczonymi umiejętnościami. Więc przed tym takim hura optymizmem do wykorzystywania w każdym obszarze, i, zwłaszcza w obszarze edukacyjnym, byłbym ostrożny. Tak, fundamentem chyba w każdym aspekcie związanym z bezpiecznym funkcjonowaniem jest ta świadomość i edukacja. I mam wrażenie, że przy każdym możliwym temacie, o którym chcemy tutaj rozmawiać, tą klamrą otwierającą i zamykającą będzie edukacja, świadomość, budowanie świadomości działania narzędzi, funkcjonowania organizacji, bo o różnych aspektach mówimy i ten czynnik ludzki, ta On weryfikacja. się nie zmienia jako ryzyko. Tak, on zawsze będzie w tej układance. I trzeba chyba też mieć na uwadze to, że ta technologia ma służyć nam i to my powinniśmy weryfikować, być w stanie nadal to jest weryfikować. narzędzie. Tak, To jest tylko narzędzie. To nie jest rozwiązanie samo w sobie. To ma być pomoc, a nie coś, co zastąpi, bo to jest też wątek często poruszany przy wszelkich dyskusjach AI-owych. Tak? Czy nas zastąpi technologia, czy nas nie zastąpi, jaka będzie rola My ekspertów za chwilę. wykorzystujemy narzędzia sztucznej inteligencji przy świadczeniu pomocy prawnej. Komunikujemy to i nie mam wcale przeświadczenia o tym, że dzięki temu mam mniej pracy. Nie, mam jej więcej, tylko troszkę innej, ale więcej. Jest ona Po prostu intensywniejsza. inaczej się ją organizuje, ale nadal to jest tylko narzędzie. To w ramach drugiego podsumowania chciałabym Cię jeszcze zapytać o 3 wskazówki dla zarządu i dla organizacji, dla już zespołu, który wdraża projekt AI-owy w tej organizacji, z uwzględnieniem tego podziału na opcje must have, should have i nice to have, czyli bez czego sobie nie wyobrażasz, żeby zrobić ten dalszy krok, co organizacja powinna mieć na uwadze, a co fajnie, jeżeli się jeszcze przy okazji pojawi. Czy jesteśmy w stanie to zamknąć w 3 krótkich wskazówkach? To jest kolejne trudne pytanie, bo myślę, że to jest bardzo zależne od projektu. Przy kompleksowych projektach po prostu ta odpowiedź, że coś jest nice to have, jest bardzo, bardzo problematyczna, myślę. Ale patrząc, znowu troszkę wyabstrahowując to i patrząc perspektywą organizacji, która chce zacząć myśleć w ogóle o wdrożeniu, nie kierując się koniecznie hypem albo tym, że konkurencja mi tu ucieka, chociaż tu jest jakiś czynnik, ale jeden z wielu, to jednak podkreślałbym, że tą analizę naprawdę trzeba zacząć od siebie. Zacząć od tego, czy technologia, którą chcemy rozważać, jeśli już mamy wiedzę na temat technologii, to jest rzeczywiście coś, co nam zmieni proces. Czy nie ma alternatyw przypadkiem, które są dużo bardziej oczywiste, tańsze, prostsze we wdrożeniu, bezpieczniejsze. To nie jest tak, że AI w dzisiejszych czasach jest rozwiązaniem wszystkich problemów organizacyjnych. Jesteśmy bardzo daleko jeszcze od tego. Jasne, ma swoje benefity, ale najpierw organizacja i jej potrzeby. Bez tego punktu w ogóle dalej nie pójdziemy. Drugi obszar, który uważam, że jest bardzo kluczowy, a który oddziaływuje potem na całość, jest tak naprawdę miksem budowania wiedzy i interdyscyplinarności samego zespołu. Bo bez właściwych pytań nie dostaniemy żadnych odpowiedzi. I żeby je zadać, po pierwsze musimy mieć wiedzę, a jak nie mamy, no to musimy ją pozyskać z zewnątrz. Czy to od specjalistów dziedzinowych, technicznych, prawników, cyberbezpieczeństwa, obojętne. Ta wiedza musi być skupiona po to, żeby móc określić ramy takiego projektu. I to są takie 2 rzeczy, które są bezwzględnie must have w organizacji, jeśli chcemy zacząć startować. Inne, jak to, czy na przykład decydować się, że chcemy wykształcić ludzi wewnętrznie, czy jednak chcemy uczynić ten projekt zewnętrznym,
To są kwestie kosztów, kwestie decyzji o naturze strategicznej, polegającej trochę też na tym, jak bardzo organizacyjnie chcemy się w to angażować. Tutaj nie ulegałbym jednak, bo przy RODO to obserwowaliśmy, prawda, że nagle z zupełnie niszowej działki mainstream się pojawia i wszyscy się tym zajmują. Dzisiaj jest podobnie z AI, wszyscy się zajmujemy AI, wszyscy wiedzą co najmniej wiedzą jak promptować, więc tutaj bym był bardzo krytyczny, jeśli chodzi o pozyskiwanie specjalistów zewnętrznych. Jest sporo specjalistów, to poza dyskusją, ale trzeba być tutaj bardzo uważnym. Takie ciała jak na przykład wewnętrzne komitety do spraw AI, zastanawianie się na temat, nie wiem, takiego ogólnego wdrażania, ogólnego organizacyjnego wdrażania systemów zarządzania sztuczną inteligencją, jak według normy 42001, to bym już traktował już w kategoriach, no to jest nice to have przy dużych organizacjach, bo jest świadomość, jest zawsze można kogoś zapytać. Jest zaplecze, tak, dokładnie. Jak mamy dział audytu wewnętrznego, dział compliance taki, dział ochrony danych, to możemy mieć taki dział, który buduje kompetencje wewnątrzorganizacyjne i stanowi taki punkt odniesienia organizacyjnego co do tego, co można zrobić i na pewno długofalowo zapewni rozwiązania. Te, które z kolei should have, co powiedziałbym jest wymogiem bardziej regulacyjnym, ale on raczej jest wtórny do decyzji, znaczy nawet na pewno jest wtórny do decyzji, no to są jednak skupienie się na pewnym ustrukturyzowaniu procesu regulacyjnego, nie rzucanie się na wielkie pytania, zanim nie odpowiemy na te małe i podstawowe, te, które są tak naprawdę pytaniami zero-jedynkowymi. Czy pozwalamy, czy możemy iść w stronę projektu, czy nie. I je warto jest zadać bardzo wcześnie, no żeby nie wydać pieniędzy i potem nie przyjść do inspektora, co jest niestety jednak gminnym problemem, inspektora ochrony danych, czy specjalisty z dziedzinowego tutaj, który powie, o nie, to się nie uda. A tu już my technologię kupiliśmy. I zasililiśmy na przykład danymi, które w ogóle nie powinny się tam znaleźć. To już jest jeszcze dalszy krok, rzeczywiście, że to się mogło zadać jeszcze już mleko mogło się też wydać. Też tak może być. Więc to jest też jakaś forma myślenia o tym. Ale baza kompetencyjna, bezwzględny priorytet. No i przy tej bazie kompetencyjnej na pewno, to jest moim zdaniem konsekwencja jej, pojawi się oczywista potrzeba decyzji. Takiej czy innej, ale decyzji. Jeśli nie będziemy podejmować decyzji, to wchodzimy na pewno w szarą strefę, która po prostu jest generatorem ryzyk. Więc wiedza i decyzja, czy robić, jeśli tak, to co robić, jest tutaj bezwzględnie kluczowa. Myślę, że ta refleksja o eliminacji szarej strefy w tym obszarze dla wielu organizacji może być bardzo cenną podpowiedzią, bo to jest taki obszar, który często w praktyce umyka. Więc myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja pójść krok wyżej i krok dalej w analizie tego procesowego działania i szukania korzyści w dostępnych technologiach. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za wizytę dzisiaj w studio. A Państwa bardzo serdecznie zapraszam do oglądania następnych odcinków z cyklu naszych podcastów Better Safe Than Sorry. Do zobaczenia.